Ile kosztuje miesiąc życia w Wietnamie? Mieszkam tutaj od 6 lat i dziś opowiem wam o kosztach życia w tym pięknym kraju. Powiem wprost, ile kosztuje zakwaterowanie, jedzenie, transport i rozrywki, a na koniec podliczę, jaka kwota jest potrzebna, żeby przez miesiąc żyć w Wietnamie. Każdy lubi wypoczywać inaczej, dlatego materiał podzielę na 2 części. W pierwszej z nich omówimy koszty życia dla zapracowanego turysty. Kogoś, kto przyjeżdża do Wietnamu przede wszystkim, żeby odpocząć i niespecjalnie chce zastanawiać się nad każdą wydaną złotówką. W drugiej części będzie wariant niskobudżetowy dla tak zwanych backpackerów. Część pierwsza. Zapracowany turysta. Chcesz wypocząć, pozwiedzać, próbować lokalnej kuchni, a przede wszystkim nie martwić się organizacją i detalami dotyczącymi cen. Przechodzimy do zakwaterowania. Teraz powiem o zakwaterowaniu. Jako zapracowany turysta nie będziesz przecież spał w hamaku na plaży, tylko chciałbyś wypocząć w lokalnym hotelu o przyzwoitym standardzie. Ile to kosztuje? Chcąc mieć czysty pokój, łazienkę, klimatyzację, telewizję, internet bezprzewodowy, a przy odrobinie szczęścia dostęp do hotelowego basenu, musisz się liczyć z wydatkiem mniej więcej 40-50 zł za dobę od osoby. Oczywiście za tą cenę nie będzie to hotel 5-gwiazdkowy, ale standard będzie naprawdę przyzwoity, porównywalny z tym, co znamy z Europy. Wydając 40-50 zł na hotel, spokojnie powinieneś znaleźć zakwaterowanie bezpośrednio przy plaży albo w pobliżu głównych atrakcji. Hotele o takim standardzie często mieszczą na parterze lokale gastronomiczne albo niewielkie sklepiki. Dlatego nie będziesz musiał tracić czasu na zakupy, zrobisz je bezpośrednio przy hotelu, tanio i do tego smacznie. Wybór hoteli jest tak duży, że bez problemu zarezerwujesz nocleg w Wietnamie nawet na ostatnią chwilę. Podsumowując koszt zakwaterowania przez miesiąc, w pierwszym wariancie potrzebujesz na to około 1200 zł na osobę. A jaką kwotę musisz przygotować na jedzenie? Według mnie w pierwszym wariancie wystarczy około 40-50 zł dziennie. Co możemy zjeść za tę kwotę i w jakich warunkach? Już mówię. Za około 40 zł dziennie bez problemu zjecie 3 pełne posiłki w restauracji o ciut wyższym wietnamskim standardzie. Więc nie będą to znane z filmów podróżniczych plastikowe krzesełka i metalowe stoły. Będzie czysto, smacznie i na pewno dosyta. A w budżecie na wyżywienie zostanie jeszcze kilka złotych na pyszną wietnamską kawę albo koktajl ze świeżych owoców tropikalnych. Wypoczywając w Wietnamie, koniecznie musisz spróbować świeżych kokosów. Są tu dostępne przez cały rok, mają bardzo różne smaki, od mniej po bardziej słodkie, a przede wszystkim są bardzo tanie. Kupisz je za 2 złote. Podczas urlopu w Wietnamie warto również odwiedzić tak zwany bufet. Miejsce, w którym za opłatą około 40 zł możemy jeść do woli. Napoje najczęściej też są wliczone w cenę. Bardzo gorąco polecam takie miejsca. Podsumowując, koszty wyżywienia przez miesiąc na wyżywienie w Wietnamie potrzebujecie około 1200 zł miesięcznie na osobę. Tanio czy drogo? Teraz powiem, jaką kwotę potrzebujecie na transport w Wietnamie, żyjąc tu przez miesiąc, żeby swobodnie przemieszczać się między miastami za pomocą autokarów, a po mieście za pomocą wynajętego motocykla. Na miesiąc, na osobę potrzebujecie kwotę około 800 zł. Pozwoli ona codziennie poruszać się swobodnie po mieście i adekwatnie do waszego planu podróży po Wietnamie również przemieszczać się sprawnie między miastami,
korzystając z tak zwanych busów sypialnych. W takim busie będzie internet, telewizor, klimatyzacja i naprawdę dogodne warunki do podróży. A ile zapracowany turysta powinien w wakacyjnym budżecie zarezerwować na rozrywki? Już mówię, żeby nie martwić się budżetem przy wyjściu do lepszej restauracji albo chcąc popływać na desce surfingowej, skuterze wodnym czy skorzystać z innych atrakcji w tropikach. Na dodatkowe rozrywki w Wietnamie przeznacz między 40 a 50 zł dziennie. Taka kwota w budżecie podróżniczym pozwoli na to, żeby na przykład wybrać się do jednego z kilku parków rozrywki. Zakładając 40-50 zł dziennie na rozrywki przez miesiąc potrzebujecie na jedną osobę około 1200 zł, żeby swobodnie korzystać z atrakcji turystycznych w Wietnamie. Podsumowując, jaka jest całkowita kwota, którą potrzebujecie, żeby przez miesiąc mieszkać w Wietnamie? Jest to około 4200 zł. Oczywiście budżet jest bardzo orientacyjny i nie uwzględnia pewnych nieuniknionych kosztów, o których opowiem pod koniec tego materiału, więc oglądaj uważnie do końca. Teraz przechodzimy do wariantu drugiego. Wariant niskobudżetowy, tak zwany backpackerski. Ile backpacker potrzebuje na zakwaterowanie i co w tej kwocie otrzyma? Już mówię. Pierwsza część budżetu turysty niskobudżetowego, czyli tak zwanego backpackera, to zakwaterowanie. Jaką kwotę potrzebujesz, żeby mieszkać w Wietnamie przez 30 dni? Możesz wydać okrągłe 0 zł przez miesiąc, pod warunkiem, że masz hamak albo namiot i zadowolisz się spaniem na plaży. Ale jeżeli chcesz spać pod dachem, będziesz musiał skorzystać z tańszych hoteli albo hosteli, czyli miejsc noclegowych, w których będziesz dzielić pokój z innymi podróżnikami. A jaka kwota jest na to potrzebna? Zarezerwuj sobie między 20 a 30 zł dziennie na zakwaterowanie. Więc na miesiąc życia w Wietnamie będziesz potrzebować między 600 a 900 zł. Kolejna bardzo istotna część budżetu na miesięczne wakacje w Wietnamie dla turysty niskobudżetowego to wyżywienie. Ile musisz przygotować, żeby najeść się do syta przez 30 dni w Wietnamie? O tym powiem za chwilę, ale najpierw co i gdzie będziesz jeść. Możesz jeść uliczne jedzenie, które kosztuje między 4 a 8 zł za danie, albo jeśli nie potrafisz gotować, możesz robić zakupy na ulicznych targowiskach lub w supermarketach. Większość hosteli dysponuje czajnikami, więc przygotujesz wrzątek i jeśli chcesz, możesz jeść zupki chińskie. Za około 6 zł zjesz na przykład miskę tradycyjnej wietnamskiej zupy pho albo kilka naleśników z owocami morza. Oczywiście w takich kwotach będziesz się stołować w bardzo lokalnych warunkach, co też ma swój urok. Jedzenie na malutkich plastikowych krzesełkach, dużo lokalnych mieszkańców i czasem biegające po ścianach jaszczurki. Więc według mnie, jako niskobudżetowy turysta backpacker, będziesz potrzebować około 20 zł dziennie na jedzenie, co miesięcznie daje kwotę 600 zł. Kolejny element kosztów życia w Wietnamie to oczywiście transport. Ile będziesz potrzebować na poruszanie się po Wietnamie i czym będziesz podróżować? Już mówię. Motocykl albo skuter wynajmiesz w Wietnamie już za około 15 zł za dzień. Bardzo wygodny środek transportu, ale chcąc jeździć po Wietnamie jednośladem, no chyba że rowerem, musisz pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Jako niskobudżetowy turysta backpacker na transport miesięcznie potrzebujesz około 450 zł. Motocykle będą prawdopodobnie podobne do tego, raczej nie nówki sztuki, ale za to będzie piękna przygoda. I ostatnia część budżetu niskobudżetowego turysty backpackera, czyli rozrywki. Na rozrywki, mucha mi wpadła do ust, na rozrywki w tym budżecie będziesz potrzebować 0 zł.
Zapytasz, jak to możliwe? Ano dlatego, że będziesz podróżować po Wietnamie niskobudżetowo i atrakcjami będą tradycyjne jedzenie, interakcje z lokalnymi mieszkańcami, jazda na motocyklu i odkrywanie mniej turystycznych miejsc. Oczywiście wszystkie kwoty są orientacyjne i pewnie często uda się tobie zorganizować coś taniej niż to podałem, więc jeżeli będziesz mieć ochotę odwiedzić jakieś muzeum czy jakąś niedrogą atrakcję, na pewno w budżecie na noclegi i wyżywienie zostanie wolna kwota. Więc ile potrzebujesz jako backpacker, żeby przez miesiąc żyć w Wietnamie? Prosta matematyka, zaokrąglamy w górę, około 2000 zł. Dodatkowe 50 zł wystarczy tobie na kilka drobnych pamiątek albo awaryjny budżet na jakąś atrakcję. A teraz przejdę do dodatkowych, nieuniknionych kosztów związanych z życiem przez miesiąc w Wietnamie. Oglądajcie do końca, jeżeli myślicie o przyjeździe do tego pięknego kraju. Na końcu materiału podepnę playlistę z poradami praktycznymi dotyczącymi Wietnamu. Co jest najdroższe? Co będzie największym kosztem, chcąc żyć w Wietnamie przez miesiąc? Oczywiście bilet lotniczy. Musicie doliczyć koszty transportu lotniczego do Wietnamu i jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie wizę turystyczną. Wietnam wymaga od turystów wiz. Koszt takiej wizy to około $30 amerykańskich. Aplikuje się o nią samodzielnie na stronie internetowej. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Wietnamu i kosztów życia, napiszcie w komentarzu, na wszystkie odpowiem. Dziękuję bardzo za uwagę, kliknijcie playlistę i do usłyszenia.